Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Lexusa LC500. W 2012 roku Lexus zaprezentował auto koncepcyjne LF-LC, które wzbudziło niesamowite emocje. Stylistyczny majstersztyk. Jednak, tak jak to ma miejsce zazwyczaj w konceptach, mało kto wierzył, że auto wejdzie do seryjnej produkcji w takiej właśnie postaci. Ku mojemu zdziwieniu i zdziwieniu pewnie wielu innych motomaniaków, w 2016 roku Lexus pokazał model LC, który wygląda niemal identycznie jak koncept. Kosmos. Nowe Lexusy mają fantastyczne, ogromne grille przednie. Niestety, przez konieczność posiadania rejestracji tracą nieco na agresywności. Po zdjęciu rejestracji jest dużo lepiej, chociaż już nawet z nią LC jest piękny. Lexus LC to jedno z najładniejszych aut na rynku. Ma niesamowitą linię z cudownymi poszerzeniami tylnej części nadwozia. No zabrzmią teraz jak Pertyn, ale auto jest absolutnie, fenomenalnie piękne. A w czarnym kolorze wygląda jak Batmobil. Cudo. Stylistycznie mamy też mnóstwo detali. Popatrzcie na przykład na te fantastycznie zaprojektowane lampy z przodu z pionowymi kierunkowskazami. Zresztą tylne klosze nie są gorsze. Tam również jest pionowy kierunkowskaz, a dodatkowo lampa ma niesamowity efekt 3D. Z tyłu na klapie mamy też wysuwany spoiler, który wysuwa się automatycznie przy wyższej prędkości, albo możemy też go wysunąć z palca. Ponadto klamki są schowane i możemy je ręcznie wysunąć, albo same się wysuną, jak odblokujemy samochód. Kosmos. Zresztą nie tylko na zewnątrz, popatrzcie na projekt drzwi, no prawdziwe dzieło sztuki. Tak samo jak i te piękne fotele, no i cała deska rozdzielcza. Układ jest w miarę klasyczny, ale ponownie są detale, które nadają niesamowity charakter. Takie jak na przykład te pokrętła nad zegarami, które są nawiązaniem oczywiście do supersportowego Lexusa LFA. Same zegary również są podobne i mają mechanicznie przesuwany pierścień, który odkrywa nam dodatkowe opcje. Opcji w komputerze pokładowym jest mnóstwo. Zresztą, tak samo jak na wyświetlaczu centralnym. Standardowo dla Lexusa obsługa multimediów jest po prostu tragiczna. Mamy touchpad, za pomocą którego nie obsłużymy kompletnie nic podczas jazdy. Musimy się zatrzymać i dopiero wtedy możemy smyrać palcem po tej myszce i coś tam zmienić. Lexus za to zasługuje na oddzielną pochwałę, jeśli chodzi o wykonanie i jakość materiałów. Wszystko, ale to absolutnie wszystko jest po prostu idealne. Przyjemne w dotyku i idealnie spasowane. Zobaczcie, w jaki sposób na przykład zamykają się poszczególne schowki. Lekki dotyk, a one się powolutku domykają lub dociągają. Nawet schowek przed pasażerem otwiera się z taką niebywałą gracją. Po tym właśnie poznaje się auto super premium, luksusowe. Podoba mi się też, że siedząc na miejscu pasażera mamy dwie idealne rączki, dzięki którym możemy się bardzo, ale to bardzo mocno i pewnie trzymać. A w tym aucie to się przydaje, uwierzcie mi. Ale do tego jeszcze wrócę. Skupmy się na praktyczności, a raczej jej braku. Bagażnik jest super mały, a żeby go otworzyć z zewnątrz, trzeba nacisnąć taki malutki przycisk koło prawej tylnej lampy. Oczywiście możemy też to zrobić z kluczyka. Ukazuje nam się wtedy kufer o pojemności zaledwie 197 litrów. Dwie torby kabinówki albo zestaw do golfa się zmieszczą i parę pewnie mniejszych dupereli. Co ciekawe, hybrydowa odmiana ma tylko o 25 litrów mniejszy kufer. Wadą bagażnika w LC500 jest straszna tendencja do nagrzewania się. Podobną obserwację miałem w GSF-ie czy RCF-ie. Cóż, można wozić cały czas ciepłą pizzę. Cieszy fakt, iż pomimo auto wygląda na super sportową zabawkę, to w kabinie z przodu wcale nie jest ciasno. Powiedziałbym nawet, że jest przestronnie i bardzo wygodnie. Wszystko jest na przykład regulowane elektrycznie. Zdziwiło mnie jedynie brak możliwości pompowania boczków foteli albo brak regulacji odcinka lędźwiowego na wysokość. Możemy sobie oczywiście wypchnąć lędźwia w poziomie, ale już nie dostosujemy wysokości wypchnięcia w pionie. Trochę szkoda. Z tyłu miejsca po prostu nie ma. Nie i koniec. Ja tam na potrzeby filmu spróbowałem usiąść i to był błąd. Jestem o jakiś metr za wysoki. Ba, nawet jak macie dzieci, to może być problem, bowiem zamontowanie z tyłu fotelika graniczy z cudem. Dach opada bardzo szybko, fotelika nie da się przypiąć poprawnie. No chyba, że macie jakiś nieco mniejszy model. Tylną kanapę trzeba traktować jako po prostu dodatkowy bagażnik, nic więcej. Kolejną wadą, a raczej przypadłością aut trzydrzwiowych, to są te nieszczęsne drzwi. Wyglądają obłędnie, ale są tak długie, że parkując obok innych aut, no nie mamy szansy na normalne wysiadanie. Każde wsiadanie i wysiadanie przypomina wtedy jakąś hardkorową wersję jogi. Ale wszystkie te bolączki znamy już wcześniej, bowiem wiemy, że Lexus LC to coupé, a nie rodzinny sedan. Dlatego też są przeze mnie w pełni akceptowalne. Zwłaszcza, że najlepsze kryje się pod maską. Koncepcyjny Lexus LF-LC, o którym mówiłem na początku, miał być hybrydą. Lexus LC również występuje jako hybryda, ale na szczęście ma też drugą wersję silnikową, zupełnie inne oblicze, w pełni benzynowe. Pod maską Lexusa LC500 jest wolno ssące 5-litrowe V8, które generuje 477 koni oraz 540 Nm. Poezja, prawdziwa motoryzacja. Do tego wszystkiego mamy napęd tylko na tylną oś i piekielnie głośny wydech. No aż ma się ciarki przy każdym odpaleniu.
Co lepsze, przy mocnym przygazowaniu telepie aż całą budą i pluje paliwem w seryjnym wydechu. No coś pięknego, sami posłuchajcie. Co ważne, Lexus LC500 jest dużo głośniejszy niż RCF czy GSF, czyli auta z dokładnie takim samym silnikiem. Piękna sprawa. Do tego dochodzą jeszcze te międzygazy przy redukcji, czy odcina po zapłonie. Poezja! Co ciekawe, samo auto jest świetnie wyciszone i jak jedziemy powiedzmy 160 km na godzinę, to w kabinie jest naprawdę cicho. Prawdziwe Gran Turismo. I tak jak na Gran Turismo przystało, jest niebywale komfortowy. Poważnie, jak na auto, które ma 21-calowe felgi, to w trasie jest mistrzowski. Ba, nawet na miejskich dziurach sprawdza się bardzo, ale to bardzo dobrze. Wiadomo, że nie przelatuje nad nimi jak jakiś SUV, ale nie spodziewalibyście się, jak gładko pokonuje wszystkie nierówności. Brawo! Wróćmy do osiągów. Katalogowo powinno być 4,7 sekundy do setki, choć ja nie potrafiłem pokonać bariery 5,3 sekund. Tutaj niestety wina kiepskiego gumienia. Na dobrej gumie 5 sekund jest bez problemu do złamania. Przy wyższych prędkościach auto jest bardzo szybkie, ale trzeba powiedzieć jasno, że GSF z tą samą mocą jest nieco szybszy. To wina sporej masy. Auto w takim konfigu jak to waży około 1950 kg, czyli jest o niemal 100 kg cięższy niż GSF, a to sporo. Kolejna różnica względem GSF-a czy RCF-a to nowa skrzynia biegów. LC500 ma 10-stopniowy klasyczny automat. Tak jest, 10-stopniowy, który muszę pochwalić. Pracuje bardzo szybko, jak trzeba nawet podczas manualnej zmiany biegów, aż nas kopie w plecy, a przy spokojnej jeździe skrzynia biegów jest wręcz niewyczuwalna. Świetna skrzynia. Dzięki 10 biegom mamy też niesamowicie niskie obroty przy wysokich prędkościach. Przy 120 mamy na przykład 1500 obrotów, przy 140 1800, a przy 160 2000 obrotów. A nawet przy 200 mamy zaledwie 2500 obrotów. Niebywałe. Niebywałe jest też spalanie. Oczywiście jak na 5-litrowe V8 o mocy 477 koni. Przy 140 km na godzinę auto pali niecałe 9 litrów, a przy 160 nieco ponad 10 litrów. Fantastyczny wynik. Są to jednak wyniki przy stałej prędkości. Lekko wciśniemy gaz i wyniki się mocno zwiększa. Mimo wszystko, na zwykłej trasie da się zejść poniżej 10 litrów. W mieście sam producent nie mydli nam oczu i podaje, że auto powinno spalać 17,4 litra na każde 100 km. Co ważne, nie kłamie. Przy normalnej jeździe właśnie robimy wyniki pomiędzy 17 a 18 litrów. Żwawsza miejska jazda to 20, a nawet 25 litrów. To już zależy jak bardzo szalejemy. Auto kusi niesamowitym dźwiękiem i niezłymi właściwościami jezdnymi. Wszystko zostało tak ustawione, żeby dawać mnóstwo przyjemności, ale przy tym Lexus jest bardzo pewny w prowadzeniu. Nawet bardzo szybki łuk pokazuje, że auto genialnie trzyma się drogi. A pamiętajmy, że mamy napęd na tył. Zresztą, kontrola trakcji nam o tym bardzo często przypomina, bo ochoczo miga nawet przy prędkości dochodzącej do 150 km na godzinę. Warto też zaznaczyć, że testowany egzemplarz to najwyższy poziom wyposażenia Super Turismo, a charakteryzuje się m.in. tym, że posiada w serii szperę, czyli mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu. Dodatkowo tylna oś jest skrętna i to wszystko fantastycznie czuć na zakrętach, gdzie auto jest bardzo zwinne i nie czuć, że jedziemy autem, które waży 2 tony. Pochwalić też muszę hamulce. Są ostre jak żyleta. Lubię to. Pora porozmawiać o pieniądzach. Podstawowy Lexus LC500 kosztuje 557 tysięcy złotych. Najdroższy wariant Super Turismo, czyli taki jak ten, który testuję, to wydatek 628 tysięcy złotych. I to jest egzemplarz już w pełni wyposażony. Jedyna opcja, jaką możemy wybrać, to tylko inny lakier za 7,5 tysiąca złotych. I teraz przychodzi pytanie, czy ponad 500 000 złotych za takie auto to dużo czy mało? Jak pytałem się znajomych, żeby zgadli cenę tego samochodu, to zdecydowana większość strzelała w okolicach 1 000 000. Wcale im się nie dziwię. Auto wygląda jak 1 000 000 złotych. Celebryta na kołach. No dzieło sztuki. Ale ciężko też znaleźć konkurencję. Sporo osób wskazuje tutaj na Porsche 911, ale moim zdaniem to zły przykład. 911 to typowo sportowe auto, a Lexus LC to Gran Turismo. Kiedyś Niemcy mieli w swojej ofercie model 928 i on by idealnie pasował do LC, a nie 911. W takim razie wydaje mi się, że najbliżej będzie Mercedes E-Coupé, BMW serii 6 Coupé albo Audi A5. Z tym, że wyglądem, jakością wykonania, materiałami i brakiem silnika wolnosącego V8 te auta nie mają szans, najmniejszych. Chociaż muszę przyznać, że topowe odmiany, takie jak M6 czy RS5, będą szybsze od LC500. Dobrą konkurencją wydaje się BMW i8, równie futurystyczne co Lexus LC500, o zbliżonych osiągach, z tą różnicą, że jest to hybryda, która ma pod maską 3-cylindrowe 1.5 turbo.
Do 5-litrowego V8 ciężko porównać, a nawet i do 3,5-litrowego V6 z LC500H nie ma podejścia. W głowie pojawia mi się też jako konkurencja któryś z nowych Aston Martinów, ale ich cena przekracza grubo 1 000 000 złotych. No cóż, Lexus LC jest chyba bezkonkurencyjny. I wcale się temu nie dziwię, bo takich aut już po prostu nie ma. To cudowny samochód, który łączy w sobie taką prawdziwą, niestety powoli zapomnianą już motoryzację z nowoczesnością. Mamy wielki, wolnocący silnik w układzie V8, głośny wydech, napęd na tył i przepiękną sylwetkę coupé. A to wszystko przeplata się z futurystycznymi kształtami i elektronicznymi bajerami, takimi jak wysuwany spoiler, przesuwane cyfrowe zegary czy wysuwane klamki. Fantastyczne auto. Fantastyczne. Takich aut już dziś nie znajdziemy i to jest w Lexusie cudowne. Aha, i na koniec jeszcze taka mała, drobna uwaga, bo słyszałem już też takie opinie. Lexus LC to nie jest następca LFA. LFA to było supersportowe auto, a nie Gran Turismo takim, jakim jest LC. Dlaczego supersportowe? Ano po pierwsze, ważyło pół tony mniej niż LC, równe 1480 kg, a nie 1950. Po drugie, miało V10 o mocy 560 koni, dzięki czemu startowało do pierwszej setki w czasie 3,7 sekundy. Po trzecie, kosztowało $375 000, czyli licząc po kursie z 2009 roku, blisko 1 070 000 złotych. A po czwarte, seria była limitowana do 500 sztuk i dziś, jak ktoś chce odsprzedać jeden z tych pojazdów, to musi wyłożyć około 3 milionów złotych. Ale prawda jest taka, że w Lexusie LC czuć ducha LFA i to jest świetna wiadomość.